Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Moja Makieta. Dawno nie było tego typu odcinków na moim kanale. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić omówieniu sterowania na makiecie. Pokażę pokrótce, jak mam podłączone rozjazdy i semafory, więc myślę, że to będzie taki ciekawy odcinek, powiedzmy wstęp do nowo tworzonej serii o automatyzacji makiety, więc myślę, że będzie ciekawie, więc zapraszam do obejrzenia odcinka. Więc na początek może pokażę, jak steruję oświetleniem na przykład tych tarcz manewrowych oraz tych semaforów dwukomorowych. Otóż bardzo prosto, semafory są podpięte pod styki polaryzacyjne napędów. Trzeba mieć takie specjalne napędy, które posiadają właśnie taki styk polaryzacyjny i można wówczas podłączyć odpowiednie przewody pod te styki polaryzacyjne. Ja to będę wszystko pokazywał właśnie w części tej rozszerzonej na temat automatyzacji makiety. Dzisiaj omówimy sobie to króciutko, ale wracając do tematu, więc przewody z tych semaforów dwukomorowych oraz tarcz manewrowych karzełkowych podpinam pod styki polaryzacyjne zwrotnicy, więc w momencie, kiedy przekładamy zwrotnicę, następuje zmiana polaryzacji styków i podawane jest napięcie na drugą diodę. Także tak w skrócie można to opisać, pokazać, więc tutaj praktycznie nie ma żadnej filozofii. Przekładamy zwrotnicę. Zwrotnica, jak widzimy, się przełożyła, a wraz z nią przestawia się sygnał na semaforze. Tutaj mamy podobną sytuację. Ten semafor uzależniony jest od przełożenia tej zwrotnicy. Pokażemy to. O, widzicie? Zmieniło się na czerwone. Na zielone, na czerwone. Więc tak to działa. Tutaj ten semafor jest połączony z tym rozjazdem. Ta tarcza manewrowa jest połączona z tym rozjazdem i ten semafor wielokomorowy, tutaj podłączone są tylko dwie diody, jest połączony z tym rozjazdem i ten semafor z tym. Więc może omówimy sobie ten rozjazd i ten sygnalizator. Będzie mi to najwygodniej pokazać, ponieważ w tym miejscu mam najwięcej miejsca na makiecie, najwygodniej to pokazać. Więc zjeżdżamy pod makietę i tutaj mamy, może zaczniemy od końca, czyli od semafora. Tutaj mamy wyjście z tarczy manewrowej przewodów. Podpięte tutaj mamy oporniczki, dioda jest. Następnie tym kabelkiem sobie lecimy tutaj i tu są właśnie podpięte w kostce te właśnie styki polaryzacyjne. Dokładnie schemat dla bardziej wnikliwych, proszę bardzo. No i to jest igła napędu, która steruje. I oczywiście sam napęd już jest połączony dalej. Tym kablem sobie leci. Tak. Przechodzi przez deskę. I jeden z tych przewodów ląduje. To jest, kurczę, nie pamiętam który. Moment. Chyba ten. To będzie czwórka, tak. I tutaj mamy podpięte zasilanie napędu i takim właśnie dekoderem steruję 8 zwrotnicami, 8 napędami do zwrotnic. Przy czym te dekodery wybrałem dlatego, że one mają osobne zasilanie, możliwość podłączenia osobnego zasilania zewnętrznego do sterowania napędami, właśnie po to, żeby nie obciążały mi prądowo magistrali DCC. Z kolei jeśli chodzi o te semafory wielokomorowe, na których widzicie sygnały podawane z dwóch komór jednocześnie między innymi, sterowane są już zupełnie inaczej. Nie są podłączone pod rozjazdy, aczkolwiek
Aczkolwiek programowo w programie są zintegrowane z rozjazdami, ale to jest zupełnie inny temat, to jest dosyć ciężki temat, będę to omawiał w zupełnie innym odcinku. Na tą chwilę tylko chciałem powiedzieć, że te semafory są obsługiwane przez dekodery Martinezo. Jeśli czytaliście fora modelarskie, na pewno natknęliście się na kolegę Martinezo, który tworzy właśnie takie dekodery. Ten dekoder za chwilkę Wam pokażę, więc zasuwamy z powrotem pod makietę i już pokazuję. No i jesteśmy pod makietą. Dekoder właśnie tak się prezentuje. Ja może najpierw zbliżej, żeby pokazać jego dokładnie typ. To są dekodery, które są wykonywane tylko i wyłącznie na zamówienie, a ich działanie będę opowiadał w zupełnie innym odcinku serii Automatyzacja makiety, bo tak jak mówię, temat jest dość skomplikowany. Pokażę także, jak się je programuje, a samo podłączenie semaforów jest banalnie proste. Po prostu pokażę. Tutaj wychodzi mi semafor. Tutaj sobie użyłem takiej złączki. Kabel leci pod odpowiednie porty, pod wyjścia i tutaj drugi semafor czterokomorowy. Jak widzicie, dekoder przystosowany jest do sterowania 8 komorami, bo to należy tak rozumieć w tym dekoderze, a ich podzielenie można sobie zrobić dowolnie. Można zrobić 2 semafory 3-komorowe i 1 2-komorowy, albo 4 semafory 2-komorowe, jak to woli. Wszystko jest programowalne, więc nie ma z tym żadnego kłopotu. Semafor ten nie potrzebuje dodatkowego wejścia na zasilanie, ponieważ diody naprawdę biorą niewiele prądu. Tu jest jedynie jeszcze podłączenie do magistrali DCC, czyli tym kabelkiem lecimy i łączymy się z naszymi, powiedzmy, torami czy też magistralą i z nich pobierana jest informacja, w jaki sposób sterować semaforami, a cała obsługa tych semaforów realizowana jest praktycznie za pomocą GBB kolejki, ponieważ z manipulatora jest to bardzo ciężko zrobić, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Także tak wygląda sterowanie semaforami wielokomorowymi. Mam takich dekoderów 2, czyli 4 semafory czterokomorowe są sterowane przez program. Więc jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, nie jest to takie skomplikowane, bo nie jest tego dużo, aczkolwiek wierzcie mi, żeby poustawać to wszystko, troszkę czasu mi to zajęło, żeby to chodziło tak jak ja bym sobie tego życzył. No i jeszcze króciutko o oświetleniu budynków. Oświetlenie budynków jest w ten sposób zrealizowane, że jest zrobiony zwykły przełącznik, wyłącznik do każdego budynku osobno. Jest to zrobione w pełni analogowo, nie ma tutaj podłączonych już żadnych dekoderów. Oczywiście instalacja jest tak przygotowana, że w dowolnym momencie mógłbym podłączyć te wszystkie budynki do dekoderów i sterować tym, ale nie przeszkadza mi to w zupełności. No i cóż, i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Moja Makieta.